To była podobno najbardziej zautomatyzowana i najbardziej nowoczesna i największa hodowla marihuany w Polsce. Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj odwiedzimy dwa światy. Jeden trochę nudniejszy, legalny i drugi nielegalny. Czyli jesteśmy w opuszczonej pralni chemicznej, a o tym półświadku za chwilę. Tutaj ciecióweczka z bramą właśnie wyjazdową na las. No tak jak mówiliśmy, zwykła fabryka chemiczna, zwykła wytwórnia. Naprawdę, nic ciekawego. Miejsce jest ciekawe i na pewno godne przedstawienia wam. Dlatego przyjechaliśmy tutaj właśnie po to, żeby pokazać się w każdym najmniejszym detalu. Zapraszamy. Pralnia ogólnie jest wysokoenergetyczna, zabiera dużo prądu, dużo energii. Przez to i musieli też mieć porządne generatory. Jeszcze cement, ale to tylko przykrywka oczywiście. Tutaj nie wiem co to jest, ale tego leży multum tutaj. Gąbka jakaś. A to nie jest coś do ocieplania? Możliwe, że... Przypadkiem to nie jest zwykła gąbka? Ale multum tego tutaj jest tych gąbek. Gąbek, starych ciuchów, właśnie jakichś tych, jak to się nazywa, baniaków z chemikaliami, a tam masz ziemię do sadzonek. O! Jest Przypadek nie sądzę. Tutaj możecie zobaczyć. Tu były sadzonki i uwierzcie mi, zobacz, jest to korzenione. O stary. Dobra, I tam jest ta główna wprost, hala. bo tam jest główna hala. Ogólnie był to interes z 2010 roku. Powstała jedna z większych pralni chemicznych w Polsce, którą jak możecie teraz zobaczyć, ta hala główna jest naprawdę duża. Tylko odpalę jeszcze Nightcore'a. To właśnie mam taki zamiar. Więc hala jest duża. Zobaczymy co jest jeszcze w tych kartonach. Zobaczcie, że coś takiego zostało. To tak naprawdę nie działa już 10 lat. A ten granulat ciągle tu jest, w kartonach tak jak były. To znaczy, że to nie przecieka na pewno. I ma się całkiem dobrze. Tak naprawdę większość już jest rozbebeszona. Wszystko co najcenniejsze zostało stąd wyjęte. Tutaj mamy takie farelki jakby. Electric Air Heater. No to tak, czyli takie farelki do po prostu na zimę, ewentualnie do tego, żeby było tutaj zawsze ciepło. Przed chwilą przechodząc do tej hali znalazłem jeden z pokoi, w których rzucił mi się właśnie ten brodzik. Podszedłem do niego i już tak jak ogólnie wejście tutaj było przez ten brodzik. Była taka zapadnia, oczywiście elektryczna, gdzie się wchodziło, można powiedzieć, do innego świata, z świata pralni chemicznej do świata marihuany i właśnie tam wszystko się odgrywało. Teraz już tej zapadni nie ma, ale możemy tam wejść. Przekmij w ogóle jak to było rozplanowane wszystko, przecież jak tutaj była zapadnia i zwykły brodzik, jak tutaj ktoś wchodził, to nie było opcji, jeżeli ktoś nie wiedział gdzie szukać. Powiem Ci, że gdyby nie pies, który tutaj wszedł, to nigdy by tego nie znaleźli. Oni musieli dostać po prostu od kogoś cynk, wbili się tutaj z psem, bo wiadomo, że pies wyczuje. No i po prostu pies od razu tutaj pobiegł i znalazł to miejsce. Tak naprawdę nigdy by nikt tego nie A ogarnął. jak ten pies? Paco? Paco. Paco. Pies Paco uratował albo... Ludzie organizujący ten biznes przygotowali się właśnie co do potencjalnych nalotów i wykorzystali wyjścia ewakuacyjne. Zrobili wyjścia ewakuacyjne. Tak sobie myślę, że chyba też z nich skorzystamy i po prostu wyjdziemy do lasu później. No jeśli je znajdziemy, to oczywiście, że tak. Jeśli je znajdziemy. A no teraz to wbijaj się do dziury. Łukasz już na dole. Zobacz, masz jakie przede wszystkim na samym wstępie wentylatory, jakie wentylacje. Związany tutaj zbiornik z jakimiś płynami, nie wiem czy wodą, która służyła do nawadniania sadzonek. Ja nie wiem, czy przypadkiem wyjścia ewakuacyjnego nie znalazłem, ale przejdę kawałek. Jeżeli to wygląda jak wyjście, to wracamy na główną halę, bo tu w sumie nie tego szukamy. Tu zwróćcie uwagę, idzie jakaś rura właśnie, możliwe, że do systemu nawadniającego. Wiesz, No, ona popatrz. kiedyś mogła być podwieszona, tutaj masz. O stary, zobacz. Idę. Łukasz coś znalazł chyba ciekawego. Jest co, zobacz jaka tu... Zobaczcie tutaj jaka jest wentylacja właśnie doprowadzona. Prawdopodobnie do wszystkich pomieszczeń. I właśnie tutaj baniaki z wodą, prawdopodobnie do systemu nawadniającego. Jeżeli się mylę, to proszę mnie poprawcie i nie hejtujcie. Ale hodowcą marihuany Sądzę, to że nigdy w nie Polsce byłem. jest wielu takich hodowców i na pewno się podpiszą pod naszym filmem popatrz. i powiedzą coś na ten temat. Dzień My niestety dobry. za bardzo się na tym nie znamy. Dlatego musicie nam wybaczyć. Chcemy wam bardziej pokazać samo miejsce, które zasługuje. Dzień na to. dobry. Ja pójdę do... O kurde. To przejście obok.
A nawet, nie wiem czy to autosugestia czy co, ale nawet taki lekki Powiem zapach. wam, że Jakby nie patrzeć, to była podobno najbardziej zautomatyzowana i najbardziej nowoczesna i największa hodowla marihuany w Polsce. Jak na to patrzę, to jestem w stanie to uwierzyć. powiem ci, że to co ci ludzie wymyślili, to nie to, że ja to pochwalam, ale szacun za to co oni zrobili. Pralnia na górze, normalnie jakbym oglądał Breaking Bad. No Breaking Bad, nawet wejście jest podobne. Tam też była pralnia i tam też wchodzili przez taki mały przedsionek. Co prawda inna produkcja, ale zamysł podobny. Tak jest. To co mają w filmach, my mamy w rzeczywistości, zobaczcie. Bo wiesz, życie najlepsze scenariusze pisze. Zobacz jak to wygląda. To nie jest jakieś tam 3 sadzonki, tylko to są systemy nawadniające. Widzicie te rureczki, które doprowadzały najprawdopodobniej wodę do tego wszystkiego. Jeżeli dobrze myślę, taki każdy okrąg był przeznaczony na jeden krzak. Tutaj jak wpadła policja z kontrolą, niektóre krzaki miały podobno po 1,5 metra wysokości. Już pomijając to właśnie, że tu były maszyny do suszenia tych roślin, wiesz, miejsce do sadzenia, miejsce właśnie do okresu wegetatywnego. Tutaj znaleźli 350 kg gotowego materiału, 250. czy 250, 250. już strzelam z pamięci, ale o wartości iluś tam milionów złotych, to wszystko co było tutaj gotowe, ale pomyślcie sobie, ile pieniędzy przepłynęło przez tę fabrykę w momencie okresu działalności, to chyba działało przez 2 albo 3 lata. Pralnia była przykrywką, bo po prostu jest wysoko, można powiedzieć, energetyczna. Zżera dużo energii i prądu, dlatego to była idealna przykrywka do tego, żeby pod pralnią mieć właśnie fabrykę marihuany. I trzecia sprawa to właśnie oprócz nawodnienia i naświetlenia, no to właśnie samo nawożenie tej ziemi, czyli ludzie, którzy musieli temu dopatrywać i sądzę, że ten granulat też między innymi po to służył, ale Widzisz te dziury? I teraz pytanie, to może był jakiś inny system odfiltrowujący powietrze, bo to nie wygląda jakby od wody było. możliwe, że to właśnie było coś, gdzieś był jakiś filtr węglowy, który właśnie filtrował powietrze i ewentualnie nie było czuć tego zapachu. Tylko A, powiem ci, że, a od wody bardziej była ta plastikowa rura. że czym bardziej my tu chodzimy po tym granulacie, nie wiem czy to możecie zobaczyć, bo to już naprawdę dosyć mocno widać, ale ten syf tak lata, No, że trochę się zaczynam tym już krztusić. no, tutaj widać. No. Tutaj były pewnie podwieszone lampy, tak jak wcześniej Konrad mówił, i tak składając te puzzle. Ta plastikowa rura no, była z systemów nawadniających. No i tutaj kolejna rura. Prawdopodobnie właśnie od jakichś filtrów węglowych. Czegokolwiek takiego. Jeszcze chyba tutaj jakiś zawinęli, to Co to nie masz? zdążyli zjeść śniadania. Albo lokalne bejoszki sobie stosowują tutaj. Majonez, jakieś masło, serek, zdrowie, biuro i kasy. O! Tutaj można było przyjść i kupić po cenach hurtowych. To 30 kg na wynos. Proszę na wynos zapakować w folijkę. Może od razu tu wyjście na ewakuacyjne znajdziemy, bo jakoś dużo Właśnie, nic. bo tutaj właściwie wyjście ewakuacyjne pewnie ma to do siebie, że jest dobrze schowane. Żeby od razu go nie odnaleźć. Wiesz co, to była mała salka. Ja może właśnie tutaj zrobili sadzonki tym. Wiesz co, niekoniecznie, bo pamiętaj, że były miejsce do okresu wegetatywnego i miejsce do suszenia, więc tu, skoro to jest małe pomieszczenie, też ofoliowane, wiesz, małe pomieszczenie, dużo lamp, to wiesz, duża temperatura, więc może tutaj po prostu suszyli to wszystko. Mogło tak być. Moją jedną z teorii jest również to, że tutaj właśnie sadzonki robili, a potem je przenosili na tamte hale. Bo tak to dla mnie wygląda, ale tak jak mówiłem, no nie znam się na tym, więc no ciężko mi... No trudno, żebyśmy się znali na masowej produkcji, czy jakiejkolwiek zresztą. Ponoć były tutaj nawet nie jedna, a parę przejść, które w ostateczności prowadziły daleko w las, żeby Właśnie, a propos- mogli... Tak, żeby ludzie, którzy tutaj pracują, mogli bezpiecznie się oddalić w razie na jakiegoś nalotu. A my nie wchodziliśmy tędy? Tędy? Nie no, tam była pierwsza plantacja. A, tak, bo my poszliśmy na lewo, więc to wiesz. No, więc tutaj gdzieś może być właśnie zaraz to wyjście ewakuacyjne. Coś tak schować, no normalnie tak jakbym był dzieckiem i bawił się, nie wiem, w jakieś bazy i zrobił jakieś super wejście tajne. No lepiej bym tego nie wymyślił, tutaj kibelek. Tutaj kolejne pomieszczenie, które tak jak Łukasz wcześniej mówił, mogło służyć na przykład do suszenia. Zobaczcie, że tutaj też były miejsca na rurki nawadniające chociażby. Rotaflex. Zobacz, jak ten brodzik jest zrobiony. Jest tak położona płytka, że podejrzewam, że nawet jakby
puścili tam wodę na górze, to ona by nie przeciekała. Możliwe, że tak. Dobra, chodźmy dalej. Konrad poszedł szukać wyjścia ewakuacyjnego, ale tak zwanym międzyczasie jeszcze znalazłem kolejne pomieszczenie, dosyć spore, więc podejrzewam, że też do produkcji bądź właśnie do przechowywania tych materiałów. Tak wnioskuję po tym, że tutaj jest też folia na ścianach, systemy wentylacyjne i tutaj pod spodem te rurki właśnie prawdopodobnie od wygłuszenia zapachowego, ale bardziej się zastanawiałem nad tym, że skoro ktoś w środowisku przestępczym właśnie zajmuje się tym od 2-3 lat, podejrzewam właśnie to, co wcześniej mówiliśmy, że jeżeli ktoś by nie poinformował policji o tym, że w takim a takim miejscu znajduje się taka wytwórnia, no podejrzewam, że mogliby mieć ciężko, żeby znaleźć taką wytwórnię pośrodku niczego pod zwykłą pralnią. Jeśli miało być jakieś wyjście ewakuacyjne, to sądzę, że to mogło być tym wyjściem właśnie. No to co, wchodzimy? No, etatowy grotołaz. Ile potrzebujesz? Nie wiem, ja to na razie 5 minut obadam, jak to wygląda i postaram zdać Ci się jakąś relację. Dobra, tutaj potrzebuję 500 lumenów. Tak jest. O kurczę. Tam jest jakaś ściana. Nie, chwila. Poczekaj, to Ci powiem zaraz, bo tutaj się... Powiem Wam, że nie jest najgorzej. Ale trochę to sobie postaram oddalić od twarzy, żebyście mieli większy podgląd na to. Piaskiem jeszcze wszystko wyłożone, żeby było mięciutko w kolanach. Nie muszę leżeć, tak jak w Forcie w Poznaniu, gdzie rzeczywiście tam było ciężko. Tak poświecę, żeby też było widać to, co jest za mną. No powiem Wam, że to jest na tyle duże, że gdybym miał za sobą policję, która mnie goni, czy kogoś innego, no i bym się stresował tym, to bym opuścił ten tunel w przeciągu 20 sekund. Więc nie jest najgorzej. O, to jest jakieś wyjście. Tutaj są ryglowane drzwi. Trochę przedłużę GoPro teraz. Nie chcę przerywać ujęcia, żebyście to ciągle widzieli na bieżąco. Tam jest ten tunel, który przed chwilą przeszedłem. Tu są te drzwi. Aha. Zobaczcie, tam jest ta blacha. Sądzę, że właśnie tutaj, widzicie? To jest normalnie beton, który powstał już później. Przejście. I tędy uciekali właśnie do lasu. Czy pracownicy wiedzieli, co znajduje się pod ziemiach? Czy po prostu też mieli powiedziane, że słuchajcie, macie trochę wyższą pensję, ale nie interesujcie się tym, co się dzieje pod spodem i czemu odjeżdża trochę więcej ciężarówek niż powinno? Taka dygresja. I dalej. Hala. Naprawdę, tak nawet jak patrzę w obiektywie, to kilogramy, setki kilogramów miesięcznie. Gigantyczne ilości, których nie jestem w stanie sobie wyobrazić nawet. Jak tam było? Powiem Ci, że sam tunel ma maksimum około 10 metrów. Aha. Na górze na końcu jest taka drabinka. Wychodzisz na górę do pomieszczenia. Po lewo masz taki zbrojony beton jakby, gdzie możesz bez problemu przeskoczyć i wejść do lasu. I to jest takie pomieszczenie małe. Sądzę, że to kiedyś było inaczej wyglądało i trochę było inaczej zaadoptowane, jak tutaj jeszcze działała ta plantacja, a teraz już trochę to inaczej wygląda, jak to policja zabezpieczała i później No jasne, logiczne. różne osoby, ale jak najbardziej mógł być to tunel ewakuacyjny.
I tutaj kończy się nasza przygoda po opuszczonej fabryce marihuany, a zarazem wycieczka do Półświadka. Jeżeli doceniacie naszą pracę, odwiedźcie nas na Facebooku, Instagramie, obejrzyjcie jeden z poprzednich filmów, który jest gdzieś tu. No i co? Do zobaczenia Zobaczenia na następnej wyprawie! Cześć.